Siemano, witam w serii z filmów tych na bieżąco. Dzisiaj, jak widzicie, na pełnym chillaucie chodzę sobie po lesie i odpoczywam po ciężkim tygodniu pracy, jak co tydzień. I chciałem się z wami podzielić tak naprawdę informacjami na temat drift projektu, ponieważ wczoraj miałem taki luźniejszy dzień i sobie na spokojnie jakby podsumowałem etap, na którym aktualnie jesteśmy. Zobaczyłem, jakich części mi jeszcze brakuje w projekcie, co muszę dokupić, czego nie, co już mam. I mogę wam się pochwalić, że tak po ostatniej rozmowie z Markiem stwierdziliśmy, że jesteśmy już na takim półmetku całego projektu przygotowania Subaru BRZ, co mnie niezmiernie cieszy, bo no jakby nie patrzeć, ta druga połowa będzie dużo bardziej przyjemniejsza, dużo bardziej widowiskowa i z każdym krokiem będzie zbliżać mnie do finalnego efektu, czyli do pierwszej jazdy testowej, krótko mówiąc. I tak właśnie, jak przygotowałem sobie wczoraj tą listę, to wyszło mi, że tak naprawdę nie ma już tak dużo tych elementów, których mi brakuje. A między innymi brakuje mi na ten moment felg. I tutaj nie ukrywam, że przeglądam sobie Instagrama cały czas i patrzę, jaka rolka by najbardziej pasowała do BRZ-y. Mam małą rozkminę, czy wybrać felgi z rantem, czy wybrać felgi takie, powiedzmy, profilowane pod kątem jakieś. I tutaj mam jeszcze rozkminę. Chyba że macie jakieś w ogóle fajne pomysły, to możecie mi w ogóle podesłać na Instagram driftpatriot.com. Z chęcią też obczaję w sumie wasze propozycje. Dalej, no tak jak nie mam felg, to też nie mam opon, bo tutaj felgi w Subaru będę miał 18-calowe, a w Dziku były 17-calowe, więc wszystkie stare opony, które mam od Dzika, to i tak się w sumie już nie przydadzą, więc muszę kupić jeszcze opony. Idąc dalej, tylne zawieszenie, cały komplet tylnego zawieszenia, wahacze i tak dalej, tego też jeszcze nie mam. Tym się zajmuje firma FAT, aktualnie to produkują, więc tutaj jeszcze czekamy. No i dyferencjał typu Winters ze zmiennymi przełożeniami, na to też cały czas czekam, ponieważ płynie z Ameryki, ale no miejmy nadzieję, że w końcu już dopłynie i będzie na czas. Z kolejnych rzeczy, części z silnika są już zamówione, ale tutaj już wiem, że to na pewno będzie jeden z końcowych etapów przygotowania auta, ponieważ po prostu to długo płynie, krótko mówiąc. Niektóre części już prawie że są, a niektóre musimy jeszcze trochę poczekać. Jak będziemy mieli części, no to lecimy na obróbkę silnika i wtedy będziemy działać z tematem. Tak, kolektor wydechowy. Też jeszcze nie mam kolektora wydechowego. I cały układ hamulcowy. Czyli tutaj właśnie była rozkmina, jakie zaciski dobrać. I stwierdziliśmy, że dobierzemy 6 takich samych zacisków 4-tłoczkowych. I po prostu, jak już je będę miał, to wam je też w końcu pokażę. Tutaj była też dyskusja, jakie zaciski wybrać. Ja w Dziku wcześniej miałem seryjne zaciski z BMW E36 2,5 TDS z przodu i dawały radę, nie było w ogóle żadnego problemu z hamowaniem. Tak więc wiem, że nie ma sensu też przesadzać z przodu z jakimiś mega dużymi zaciskami, tam 6-tłoczkowymi, 8, bo i tak tego nie będę za dużo używać. A to, co wybraliśmy, w 100% powinno wystarczyć. Ale to, jak już będę miał, to się z wami tym podzielę. No i tak w sumie wygląda etap przygotowania drift projektu. Za tydzień mega ciekawy odcinek, ponieważ będziemy instalować większość gotowych rzeczy już na taką brudną, gołą karoserię i potem jedziemy na lakierkę. Tak więc nie ukrywam, że mega intensywny czas, ponieważ poza tym, że ja pracuję przy tym drift projekcie, to mam normalną pracę i często po prostu staję po godzinach, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że cały czas jest do przodu i to najważniejsze, to mnie mega jara i tym mogę się podzielić. A cała reszta i ludzie, którzy piszą, o ale tam wolno z projektem idziecie. Słuchajcie, to co wy widzicie przez te 20 minut na YouTubie, to jest efekt pracy czasami wielu miesięcy. Więc dopóki tej roboty nie dotkniecie, to nigdy nie wiadomo, ile to czasu zajmuje. Tak więc ja się cieszę, bo generalnie postanowiłem sobie, że staram się nagrywać co tydzień jakiś materiał. Dlatego dzisiaj materiał na bieżąco, żebyście wiedzieli co jak. A za tydzień konkretny odcinek z składaniem Subaru. I na koniec jeszcze mały news. Zrobiliśmy nową czapkę Drift Patriot Formuła Gruz. Mega spoko wyszła. Z przodu hafcik, z tyłu hafcik, w środku lamóweczka. I taką czapę zrobiliśmy w 50 sztukach, więc można powiedzieć, że edycja limitowana, więcej raczej nie będzie.
Jakby ktoś chciał czapę Drift Patriot, to zapraszam na sklep. Tyle ode mnie. Na bieżąco Facebook, Instagram. I yo! No dobra, jeszcze raz.